tym filmie zobaczycie budowę i działanie wyłącznika nadprądowego, który służy do zabezpieczenia instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wykonywane są one jako jedno-, dwu-, trzy- i czterotorowe. Są wyposażone w wyzwalacze termo-bimetalowe i elektromagnesowe o charakterystykach B, C lub D. Aparaty wielobiegunowe powstają poprzez mechaniczne sprzężenie ze sobą pojedynczych modułów. Wyłącznik nadprądowy, tzw. SK, jest podstawowym elementem wyposażenia każdej rozdzielnicy. Mam przed sobą broszurkę na temat wyłączników instalacyjnych nadprądowych opracowaną na podstawie norm i przepisów. Porównamy teraz budowę ze schematu z budową w naturze. Mamy tutaj lustrzane odbicie tego rysunku. Zamek aparatu, czyli dźwignia, którą włączamy aparat. Styk ruchomy. Styk stały, czyli styk nieruchomy. Wyzwalacz termo-bimetalowy. To jest wkręt regulacyjny, który jest ustawiany na etapie produkcji. Pod spodem mamy system mocowania aparatu, obudowa, komora gaszeniowa składająca się z kilkunastu blaszek, styki do przyłączenia przewodów i wyzwalacz elektromagnetyczny. Tutaj mamy aparat całkowicie rozebrany. To są złącza strzemiączkowe do przyłączenia przewodów, elektromagnes, styk stały, styk ruchomy z aparatem włączającym, plecionki do połączenia, bimetal i znowu złącze strzemiączkowe. A to jest blaszka do odprowadzenia powstających łuków elektrycznych do komory gaszeniowej. Pokazuję teraz, w jaki sposób przepływa prąd przez wyłącznik nadprądowy. To jest wyzwalacz przeciążeniowy termo-bimetalowy. Wyzwalacze te w wyłącznikach nadprądowych są wyregulowane przez producentów na określoną wartość prądów zadziałania odpowiednio do ich prądów znamionowych. Kręt regulacyjny blokowany jest przez producenta, a jakakolwiek regulacja przez osoby postronne jest niedozwolona. Wyzwalacz ten musi wyzwolić zamek aparatu przy przepływie prądu o wartości 1,45 razy prąd znamionowy i przerwać przepływ prądu w czasie do 1 godziny. Możecie tutaj zaobserwować, w jaki sposób wygina się blaszka termobimetalu pod wpływem przepływu prądu o dużej wartości. Wyzwalacze zwarciowe wyłączników nadprądowych oparte są o zasadę działania elektromagnesu. Współpraca wyzwalacza z zamkiem aparatu oraz układem stykowym i układem gaszenia łuku elektrycznego ma bezpośredni wpływ na wartość znamionowego wyłączalnego prądu zwarciowego. Parametr ten jest podstawowy przy doborze aparatu do instalacji względem spodziewanych w niej wartości prądów zwarciowych. Symbol B na wyłączniku oznacza, że obszar jego zadziałania to od 3 do 5-krotności prądu znamionowego wyłącznika. Sposób przyłączenia zasilania do aparatu jest zależny od możliwości przyłączenia szyn łączeniowych. Jeżeli są to szyny łączeniowe grzebieniowe, to w większości konstrukcji można je przyłączyć tylko do dolnych zacisków aparatu. Występują też szyny łączeniowe sztywtowe, które można przyłączyć do zacisków dolnych, jak i górnych. Zasilanie w wyłącznikach nadprądowych można przyłączać do górnych lub do dolnych zacisków, niezależnie od ich konstrukcji wewnętrznej.
Producenci aparatów ciągle rozwijają, udoskonalają swoje wyroby. Na przykład Legrand umożliwił wyjęcie aparatu nadprądowego z szyny bez konieczności wypięcia pozostałych wyłączników nadprądowych. Jest to spore udoskonalenie. Wyłączniki nadprądowe i różne aparaty w rozdzielnicy możemy łączyć przy pomocy zwykłych przewodów, ale można też łączyć za pomocą szyn grzebieniowych, a także, co jest mało spotykane, za pomocą szyn sztywtowych. Będzie w ten sposób można przyłączyć zasilanie do górnych zacisków, co w niektórych przypadkach jest lepszym rozwiązaniem niż przyłączenie ich do zacisków dolnych. Zasymuluję teraz wyłączenie prądu zwarciowego w wyłączniku nadprądowym. Użyję napięcia 2000 V, aby było to wszystko lepiej widoczne. Zobaczycie, w jaki sposób gaszony jest łuk elektryczny w aparacie. Powstały łuk elektryczny odprowadzony jest do komory gaszeniowej, a gazy wydostają się górną częścią aparatu. Myślę, że dość jasno przedstawiłem budowę i zasadę działania wyłącznika nadprądowego. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!